Cześć, tu Basia. Życie bez scenariusza. Dziś temat odważny, ale bardzo prawdziwy. Czy naprawdę w Australii żyje się lepiej? Czy polska kontrola nas chroni, czy nas dławi? A może australijska wolność to złudzenie? Zostań ze mną do końca. Dziś temat nieoczywisty, ale bardzo ważny. Polska, kraj zasad, kontroli, przywiązania do porządku. Australia, kraj wolności, indywidualności i dystansu. Czy życie bez kontroli to wolność? A może to chaos, który przytłacza? Zapraszam do oglądania. Dziś zabiorę Was w porównanie tych dwóch światów. Bez scenariusza, bez filtra, z serca. Kochani, mieszkam w Australii od lat, jak wiecie, ale nie zapomniałam, skąd pochodzę. Dziś dzielę się swoimi doświadczeniami z obu światów. Urzędy i podejścia do obywatela. W Polsce wiele spraw urzędowych wymaga osobistej wizyty. Trzeba stać w kolejce, zdobyć pieczątkę, wydrukować dokument, często kilkukrotnie. Często spotykamy się z podejściem tego typu jak to się nie da, proszę wrócić jutro, brakuje jednego załącznika. System oparty bardziej niż kontroli, niż zaufaniu. Obywatel musi udowodnić, że mówi prawdę. Tak jest w Polsce. Natomiast w Australii wiele spraw można załatwić online. Zgłoszenie urodzenia, wymiana prawa jazdy, rejestrację auta. Obywatel jest traktowany z założeniem dobrej woli. Jeśli coś zgłaszasz, to raczej ci wierzą. Mniej biurokracji, więcej automatyzacji, system zorientowany na wygodę. Moim zdaniem w Polsce urząd traktuje nas trochę jak podejrzanego. W Australii jak klienta, który zasługuje na pomoc i to zmienia wszystko. W Polsce, żeby załatwić prosty dokument, tak jak mówiłam wcześniej, potrzeba bardzo dużo dokumentów, podpisów, jeszcze jedna kropka i wróć za tydzień. Wiem, przekonałam się to na własnej skórze, będąc w Polsce, gdzie niestety, ale właśnie wszystko to miało miejsce. W Australii klik, klik, gotowe. Nie, to nie żart. To naprawdę traktują cię jak dorosłego człowieka, któremu się ufa, aż czasem trudno w to uwierzyć, szczególnie dla nas Polaków, jeżeli przylatujemy właśnie ze swojego kraju. Australia, formularz online, często wystarczy jedno kliknięcie. Druga sprawa, prawo i porządek. Polska, dużo przepisów i zakazów, ale często są martwe, czyli nikt ich nie pilnuje, albo są egzekwowane wybiórczo. Na przykład przepisy drogowe obowiązują, ale wielu kierowców je ignoruje, a policja często nie reaguje. Brakuje spójności między przepisami a jego egzekwowaniem. W Australii mniej zasad, ale te, które są naprawdę obowiązują. Przykład, nie zapłacisz za bilet w pociągu, dostajesz mandat. Nie ma kombinowania.
obowiązuje zasada odpowiedzialności za siebie. Jesteś dorosły, więc masz wiedzieć, jak się zachować. Można powiedzieć, w Polsce zasady są wszędzie, ale nikt ich nie pilnuje. W Australii jest mnich zasad, ale nikt nie będzie miał litości, jeśli je złamiesz. I tak jest prawda, co chodzi o mandaty. Wszystkie zasady są tutaj szczegółowo opisywane, więc naprawdę ciężko je nie zauważyć. Nie ma wymówki, że ja nie wiedziałem. Trzecie. Społeczna kontrola. Polska. Silna presja społeczna i rodzinna. Co powie sąsiad? Kiedy ślub? Czemu dziecko nie w czapce? Tradycyjna mentalność, życie trzeba prowadzić według oczekiwań innych. Często brakuje przestrzeni na indywidualności. Ocenianie jest normą. W Australii kultura live and let live. Nikt się nie wtrąca. Sąsiedzi nie pytają, czemu dziecko chodzi boso. Ludzie nie oceniają, jeśli mieszkasz sam, nie masz rodziny lub żyjesz inaczej. Nikt nie myje okien w sobotę. Nikt nie przejmuje się tym, co inni powiedzą. W Polsce czuje się, że jesteś ciągle pod lupą. W Australii czujesz, że możesz w końcu odetchnąć. Nikt na ciebie nie zwraca uwagi. Przykłady z życia wzięte, z życia codziennego. Jazda samochodem. W Polsce często agresję, trąbienie, wymuszanie pierwszeństwa. W Australii kultura uprzejmości, puszczanie pieszych, zachowanie dystansu, zero klaksonów. Zasady w pracy. Polska często sztywna hierarchia, szef ma zawsze rację, stres. Australia mniejszy dystans, przełożony często zwraca się po imieniu, większy luz i elastyczność. Wychowanie dzieci. Polskie oceny, dyscyplina, korepetycje, oczekiwania. Australia nacisk na dobrostan psychiczny, relacje, rozwijanie zainteresowań, a nie tylko wyników. Codzienność, sytuacja pokazuje, jak różne są nasze światy. W Polsce masz wrażenie, że ciągle musisz się starać, a w Australii po prostu jesteś. Wracając do tego tematu, jazda samochodem. Kiedyś już wspominałam o tym, że w Polsce raz, że jest ruch prawostronny, w Australii lewostronny, jest niestety bardzo ciężko czasami się przebić. Wszyscy pędzą jak szaleni. Tu w Australii nas Polaków trochę to irytuje, że jeżdżą zbyt wolno, ale wszędzie tak naprawdę są ograniczenia i każdy próbuje się do niej dostosować. Oczywiście są radary, są kontrole. Bardzo duży nacisk jest na alkohol. Jedziesz, nie pijesz. Ta sama zasada co w Polsce. W pracy, zasady w pracy również bardzo się różnią. Tutaj pracodawca potrafi ci powiedzieć: słuchaj, skończ w piątek troszkę wcześniej i zajmij się swoją rodziną. Rodzina jest najważniejsza. W Polsce niekoniecznie. Wracając jeszcze do społecznej kontroli, która też mnie czasami tutaj widzę tą dużą różnicę. Polska to kraj pytań. Co ludzie powiedzą? Masz dziecko bez czapki, tak jak już wspominałam, osądzają cię. Nie chodzisz do kościoła, osądzają cię. Brak ślubu, już teraz się troszeczkę to zmieniło, ale dalej jeszcze większy osąd. Dopytywania dlaczego. Natomiast w Australii nikogo nie obchodzi, w co wierzysz, z kim jesteś, jak wyglądasz. Żyj i daj żyć innym.
To naprawdę działa. Ale uwaga, ta wolność czasami boli, bo oznacza też samotność. I no niestety na emigracji samotność doskwiera i możemy sobie narzekać do woli, że i porównywać. Moim zdaniem, to jest moja opinia, że w Polsce jest gorzej, czy w Australii jest lepiej, czy na odwrót, że w Polsce jest lepiej, a w Australii gorzej. Słuchajcie, samotność dopada nas wszystkich, bez względu na to, gdzie mieszkamy. Emigracja dolewa troszeczkę oliwy do ognia. No niestety, bijemy się czasami sami ze sobą. Wolność. Dla kogo ta wolność? Wolność to marzenie wielu Polaków, ale nie każdy ją znosi. I tak samo nie każdy znosi emigrację. Kochani, wolność. Czy każdy Polak odnajdzie się w australijskim ludzie? Niektórzy czują się zagubieni, gdy nikt im nie mówi, co mają robić. Brak kontroli, brak ram, co może powodować lęki. Emigranci czasem tęsknią za strukturą, porządkiem i twardą ręką, bo jesteśmy tego nauczeni. Nasz system w Polsce wymagał tego i dla nas pewne różnice, które tutaj są, mówię tutaj w moim przypadku, też mnie bardzo zaskoczyły. Czy wolność to samotność? Brak wtrącania się może być też brakiem więzi. W Australii nie ma tylu interakcji z sąsiadami. Rodzina często żyje daleko. Samotność to duży temat, szczególnie na emigracji. Ciężko się czasami przyzwyczaić właśnie do tej samotności, tak jak mówiłam. Wolność brzmi pięknie, ale nie każdy jest na nią gotowy, bo wolność wymaga odpowiedzialności i umiejętności bycia samemu ze sobą. I to jest takie moje motto tego filmu, że nawet w momencie, kiedy myślicie o przyjeździe tutaj, kiedy ludzie rozważają przeprowadzkę do nowego kraju, już nie mówię tylko o Australii, często biorą pod uwagę kilka istotnych czynników. Możliwości zatrudnienia, koszty życia, koszty utrzymania, jakość życia. Zazwyczaj znajduje się na szczycie listy. To nie tylko liczby w arkuszu kalkulacyjnym, to realne problemy, które mogą zdecydować o spakowaniu się i przeprowadzce. Myślę, że taki film, który pokazuje Wam, co się faktycznie możecie spodziewać i jak to wygląda, jakie są za i przeciw, czy naprawdę Australia jest taka dobra? Te pytania nie są jedynie hipotetyczne. To realne obawy, które mogą wpłynąć na wszystko, od codziennego poziomu stresu po długoterminowe szczęście. Dlatego porównując Polskę i Australię, warto zastanowić się, co jest dla Ciebie najważniejsze. Prawda jest taka, że nie ma jednego uniwersalnego rozwiązania. Świetny rynek pracy może niewiele znaczyć, jeśli koszty utrzymania są bardzo wysokie. Podobnie niskie koszty utrzymania mogą być spełnieniem marzeń, ale nie wtedy, gdy możliwości zatrudnienia są ograniczone. Porozmawiajmy o kilku kluczowych obszarach, które mogą decydować o jakości życia w danym kraju. Pierwszy, opieka zdrowotna, edukacja, bezpieczeństwo i różnice kulturowe. W Australii system opieki zdrowotnej jest często chwalony za dostępność i jakość. Polska z kolei poczyniła znaczne postępy w ulepszeniu swojego systemu opieki zdrowotnej, ale nadal istnieją pewne luki w dostępie i jakości. Jeśli chodzi o edukację, oba kraje mają swoje mocne strony i tutaj bym z mojej opinii postawiła, że jeden i drugi kraj mają naprawdę duże priorytety. Australia słynie ze swojej światowej klasy uniwersytetów,
a Polska kładzie duży nacisk na edukację w dziedzinie nauki ścisłych, technicznych, inżynieryjnych i matematycznych. Bezpieczeństwo to kolejny obszar, w którym oba kraje przodują z niskim wskaźnikiem przestępczości w porównaniu z innymi krajami. W Polsce też się dużo zmieniło. Tak samo jak tu w Australii. Australia również się zmienia pod wieloma względami. Mam nadzieję, że Was dzisiaj nie zanudziłam, ale naszła mnie taka refleksja, aby z Wami porozmawiać o tych różnicach. Jestem na bieżąco z Polską. Zabrałam Was na dzisiaj na spacer w góry, jak to widzimy tutaj w zachodniej Australii. Byliśmy nad wodospadem, jak widzieliście, ale mówię, refleksja. Musiałam zrobić taki odcinek, bo słyszę różne komentarze, różne opinie. Kochani, powiedzcie mi, czy wolność naprawdę daje szczęście? A może kontrola, choć już uciążliwa, daje poczucie bezpieczeństwa? Gdzie wy czujecie się lepiej? W Polsce, czy może w innym kraju? Napiszcie mi w komentarzu, bo każdy z Was widzi to inaczej. Dziękuję, że jesteście ze mną. Zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie i dołączcie do życia bez scenariusza, bez filtra, z serca, z Australii. To jest moje takie zakończenie. Wracamy już do domu. Bardzo cieszę się, nagrałam bardzo późno ten odcinek, dlatego że miałam spotkanie rodzinne ze swoimi dziećmi, moją wnuczką, więc troszeczkę się babci zeszło, ale tak jak mówię, nie zostawiam Was. Próbuję jak mogę. Dajcie mi znać w komentarzach, co Wy o tym myślicie. Mam nadzieję, że moje zasięgi troszeczkę wzrosną, bo coś mi to spada. Nie wiem dlaczego, nie wiem co się dzieje. No ale robię też to dla siebie, dla swojej przyjemności. Więc mam nadzieję, że Wam się odcinek spodobał. Spacer w górach, przy wodospadzie i troszeczkę refleksji o życiu i emigracji. Emigracja, ciężki temat. Temat rzeka. Można mówić nieskończenie. Przede wszystkim z osobami, które były na emigracji lub są na emigracji lub żyją na emigracji. Bo niestety życie pisze swoje scenariusze, a my możemy próbować. Dlatego mówię, życie bez scenariusza czasami jest o wiele lepsze. Zrobić wszystko spontanicznie. Jak Wam się podoba zima w Australii? Wracamy do domku. Życzę Wam miłej niedzieli. Dziękuję za oglądanie. Dziękuję, że jesteście ze mną.